Witam! Dzisiaj opowiem Wam o bitwie nad Dołężą. Nad rzeką bardzo podobną do tej, w której dzisiaj brodzę. Dołęża znajduje się 70 km od naszej zachodniej granicy, na terenie dzisiejszych Niemiec. I tam właśnie archeolodzy kilkadziesiąt lat temu odkryli coś niesamowitego. Znaleźli pozostałości kolosalnej jak na owe czasy bitwy, gdzie tysiące wojowników walczyły ze sobą w roku około 1250 przed naszą erą, czyli w epoce brązu. Znalezisko to było bardzo szokujące, ponieważ praktycznie nie mamy relacji o żadnych bitwach z tego okresu. Jedyna historyczna relacja pochodzi z 1280 roku około, z czasów bitwy pod Kadesz, gdzie Chetyci, wielkie imperium, zwarli się z faraonami Egiptu. I to jest praktycznie jedyna bitwa tak głębokiej starożytności, o której wiemy, że miała miejsce. Tymczasem tutaj, daleko na północy, na terenach zupełnie dzikich w mniemaniu archeologów, doszło do kolosalnej bitwy. Opowiem Wam o tym, jak wyglądał świat w XIII wieku przed naszą erą, co znaleziono na miejscu bitwy nad Dołężą i jakie są możliwe hipotezy, które tłumaczą to niezwykłe wydarzenie. Zapraszam na ten odcinek. Przyjrzyjmy się, jak wyglądał świat w XIII wieku przed naszą erą. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że gęstość zaludnienia w epoce brązu była niezwykle mała. Nawet we wczesnym średniowieczu, które znamy już dość dobrze i w którym wiemy, że ludzie bardzo często walczyli między sobą, było mnóstwo wojen, na terenie Polski mieszkało tylko 1 milion ludzi. Natomiast w epoce brązu ta gęstość zaludnienia była kilkakrotnie mniejsza. Cała Polska to było kilkaset tysięcy ludzi jedynie. I archeolodzy zawsze myśleli sobie, że tak mała gęstość zaludnienia powodowała, że w Europie praktycznie nie było wtedy konfliktów zbrojnych, no bo któż miałby walczyć o ziemię, podczas gdy ziemi jest pod dostatkiem dla każdego. Tymczasem właśnie nad Dołężą doszło do kolosalnej bitwy. Z jakiego powodu? Zastanówmy się. Ale zanim do tego przejdziemy, szybki przegląd tego, co działo się w owym czasie w Europie. W Skandynawii rodziła się kultura germańska. Na terenie Polski zaczynała się kultura łużycka, należąca do szerszego spektrum kultur pól popielnicowych, która wtedy dominowała praktycznie w całej Europie. I u nas właśnie miała swoją odmianę nazywaną kulturą łużycką. Wcześniej nieco, około 100 lat przed bitwą nad Dołężą, skończył się okres bardzo istotnej kultury dla środkowej Europy, kultury Otomanii Fizeszabony, która głównie na Węgrzech i Słowacji miała swoje centra, ale także zajmowała ona południową Polskę. Ta kultura była bardzo mocno powiązana z Morzem Śródziemnym, mieli świetne wyroby z brązu i ich schyłek właśnie następuje przed powstaniem kultury łużyckiej na terenie Polski. Czyli widzimy, tutaj dochodziło do pewnych na pewno zmian politycznych również. Kolejna sprawa. Na wstępie mamy początkujące kultury koczownicze. To jeszcze w ogóle nie byli Scytowie, ani nawet Kimerowie, ale już tam dzielni wojownicy konni przemierzali step i robili pierwsze struktury polityczne. Dalej na południe mamy wspaniałą kulturę w Grecji. Mamy cywilizację mykeńską, mamy wojnę trojańską, bo to jest ten sam okres, kiedy właśnie tam nad Morzem Egejskim dochodzi do słynnej wojny trojańskiej. Kultura mykeńska jest w rozkwicie, ale 100 lat później ona się zupełnie zawali z powodu najazdu tzw. ludzi morza. Dalej na wschodzie, w Anatolii, mamy potężne państwo Chetytów, które jest jednym z największych imperiów owego czasu. Chetyci głównie walczą z Egipcjanami, którzy też mają kwitnące państwo nad Nilem. I w takich właśnie czasach, daleko, daleko na północy, na terenach, gdzie wydawałoby się nie mieszka nikt istotny, gdzie nie ma o co walczyć, gdzie są lasy, bagna i rzeki, archeolodzy znaleźli właśnie to. Przez Dołężę prowadziła grobla.
która ułatwiała przeprawę przez rzekę. Grobla została wybudowana 4000 lat temu, na wiele stuleci przed bitwą. Oznacza to, że był to jakiś istotny szlak handlowy, że opłacało się tym ludziom z epoki brązu czy późnej epoki kamienia wybudować tak potężną konstrukcję drewniano-ziemną, żeby ułatwić sobie przeprawę przez tą średniej wielkości rzekę. Znaleziono kilkanaście tysięcy kości ludzkich. Z tych kilkunastu tysięcy zidentyfikowano ponad 100 pełnych szkieletów, a ostatecznie stwierdzono, że te kości należą do około 1000 ludzi. Znaleziono 5 szkieletów końskich i znaleziono oczywiście mnóstwo broni, trochę biżuterii. Ta broń przede wszystkim oczywiście jest z brązu. Są to brązowe siekiery, włócznie, brązowe miecze, ale też znajdujemy trochę broni rodem z epoki kamienia. Mamy dużo kamiennych grotów do strzał, jest trochę kamiennych maczug, toporów. Te groty do strzał także znajdowały się tutaj brązowe. Biżuteria. Mimo że oczywiście zwycięzcy przeszukali całe pobojowisko i zabrali wszystko, co było cenne, i tak tej biżuterii tutaj znaleziono bardzo dużo. Nawet archeolodzy znaleźli 1 złoty pierścień. Więc skala bogactwa ludzi walczących tutaj jest na pewno bardzo, bardzo wysoka. Skoro po 3000 lat ponad tak dużo biżuterii jeszcze znaleziono w ziemi, mimo że zwycięzcy, tak jak powiedziałem, na pewno przeszukali pobojowisko i pozbierali wszystko, co było najcenniejsze dla nich. Ale najciekawsze są badania szczegółowe kości zabitych ludzi nad Dołężą. Otóż okazuje się, że większość z nich miała już wcześniejsze rany wskazujące, że oni gdzieś wcześniej już walczyli, które były zagojone. To znaczy byli to wojownicy, dla których nie była to pierwsza bitwa. Można powiedzieć, że byli to ludzie, którzy na co dzień zajmowali się walką. Bo przecież nie każdy z nas ma rany po toporach czy włóczniach na swoim ciele. Kolejną sprawą jest rozkład i rodzaj obrażeń na znalezionych kościach. Jako że tych kości było mnóstwo, to można było bardzo wiele takich uszkodzeń świeżych właśnie, związanych stricte z bitwą nad Dołężą, zaobserwować. I widzimy, że głównie były to obrażenia na korpusie i głównie bronią kłutą, czyli ciosy z włóczni, oszczepów, rzadziej strzał, ponieważ strzały zostawiają bardziej ranę w miękkiej tkance, rzadko uszkadzają kość na tyle, żeby można było po 3000 lat znaleźć uszkodzenie od grotu strzały, chociaż i tak takie uszkodzenia są znajdywane. Oczywiście mnóstwo też jest obrażeń na czaszkach. Tutaj tak samo ciosy kłute, ale również są ciosy zadawane bronią obuchową i na przykład znaleziono też takie dobrze zachowane drewniane maczugi, którymi wojownicy nad Dołężą walczyli. Także mamy dosyć dziwną bitwę, ponieważ z jednej strony mamy wspaniałe, jak na owe czasy, brązowe miecze, bardzo wysokiej jakości brązowe włócznie, a mamy też maczugi rodem z epoki kamienia i mamy kościane groty, którymi posługiwali się łowcy-zbieracze jeszcze 5000 lat wcześniej przed tą bitwą. Więc to rzuca pewne światło na to, kto mógł tutaj walczyć i dlaczego. Przyjrzyjmy się teraz badaniom genetycznym, które wykonano na resztkach poległych nad Dołężą. Otóż okazuje się, że większość z nich miała pochodzenie północnoeuropejskie, ale też znaczna część jest środkowoeuropejska, niejako spokrewniona z współczesnymi Polakami. Część też, co bardzo istotne, ma pochodzenie południowoeuropejskie, czyli byli to ludzie, którzy prawdopodobnie urodzili się bardzo daleko na południe od miejsca, gdzie ta bitwa się rozegrała. Tylko że badania genetyczne mówią nam wyłącznie o tym, jakie były geny ludzi, którzy polegli w tej bitwie. Nie mówią nam nic na temat tego, jakie geny mieli ludzie, którzy tą bitwę zwyciężyli.
I to jest zagadka, której te badania nie są w stanie rozstrzygnąć, ponieważ po prostu archeolodzy mają trupy na polu bitwy i nie wiedzą, czy ten trup był po stronie zwycięskiej, a ten po stronie przegranej. Poza tym oczywiście zwycięzców było na miejscu zmarłych prawdopodobnie znacznie mniej, więc głównie widzimy trupy poległych, którzy przegrali tę bitwę. I teraz, jakie są możliwe wyjaśnienia tego, co zaszło nad Dołężą w 1250 około roku przed naszą erą? Pierwsza hipoteza mówi o tym, że kultura łużycka, która miała swoje początki właśnie w tym okresie, opierała się atakowi ze strony pragermanów, którzy chcieli zawładnąć tymi terenami. I tam właśnie nad Dołężą ludzie kultury łużyckiej odparli wielki germański najazd na tereny dzisiejszej Polski. Jest to jakoś tam do obronienia, biorąc pod uwagę, że na placu boju mamy bardzo mało zabitych koni. Germanie w tamtych czasach, ci ze Skandynawii, prawdopodobnie byli bardzo mało konni, jeżeli w ogóle, więc to by się trzymało kupy. Podobnie badania genetyczne dobrze motywują takie właśnie rozwiązanie. Tylko skąd ci ludzie z południa Europy, skąd te piękne brązowe miecze, niespotykane zbyt często w tej części Europy w tamtym czasie? Druga hipoteza mówi o tym, że był to najazd ludzi z południowego wschodu, być może jakichś prakoczowników, prascytów, którzy przez teren Polski, z terenu dzisiejszej Ukrainy, przybyli tutaj, żeby pokonać pragermanów. Za tym bardziej opowiada się to, że tam byli rzeczywiście ludzie z południa Europy. Oni mogli dołączyć do tej wielkiej armii, która przemierzała z północy Morza Czarnego przez Polskę na północ. Tak samo genetycznie ci ludzie, którzy są z Polakami spokrewnieni w jakiś sposób, też to dobrze motywuje, ponieważ kolebka prasłowian jest właśnie w północnej Ukrainie, więc oni mogli tamtąd przybyć, żeby tutaj walczyć z tymi Germanami. Tylko pytanie jest przede wszystkim po co? Po co tak wielka wyprawa zbrojna ruszałaby na daleką północ walczyć z Germanami? Czyżby już wtedy na przykład jakiś łużycki, że tak powiem, król wezwał ich na pomoc, żeby odeprzeć atak groźnych pragermanów? Jeżeli tak by było, to z pewnością bitwa zostałaby wygrana przez tych, którzy przybyli tutaj z południowego wschodu. Ponieważ gdyby było inaczej, mielibyśmy mnóstwo znalezisk martwych koni na polu bitwy. Skoro ich nie ma, to znaczy, że albo konie nie brały udziału w szerokiej skali w tej bitwie, albo ci, którzy jeździli konno, byli zwycięzcami i po prostu te konie w większości nie poległy, a te, które poległy, na przykład zostały zjedzone, więc nie musimy znajdować tutaj dużo skamieniałości końskich kości. Tylko właśnie, pytanie jest zasadnicze, czy taka wyprawa, tak duża wyprawa miałaby sens w tamtym czasie. Kolejna hipoteza mówi o tym, że mamy tutaj wyprawę z południa, czyli jacyś greccy bohaterowie z kultury mykeńskiej, która bezsprzecznie była wtedy bardzo, bardzo rozwinięta. Wyruszyli na północ i tutaj doszło do ich walki. Po drodze wzięli ze sobą sojuszników, chociażby z kultury łużyckiej, i tutaj starli się z pragermanami i pokonali ich. Tylko znowu, po co ci ludzie z południowej Europy mieliby iść tak daleko na północ, żeby walczyć z Germanami? Raczej, moim zdaniem, ci ludzie z południa byli tylko najemnikami czy sojusznikami
tych głównych walczących stron. Być może nawet oni walczyli po stronie Germanów. Tego nie jesteśmy w stanie wykluczyć. W takim razie być może jednak prastara Lechia, czyli organizm państwowy tożsamy z kulturą łużycką, który walczył na swoich rubieżach z pragermanami i zwyciężając ich, obronił swoich granic. Oczywiście mówiąc Lechia, nie mam na myśli wielkiego słowiańskiego imperium od Renu po Ural, które to walczyło z Aleksandrem Wielkim, Juliuszem Cezarem itd. Tylko po prostu jakiś organizm polityczny, który w epoce brązu istniał być może na terenie Polski, być może był jakoś połączony ze Słowianami, być może nie był. Dokładnie kim byli ci ludzie kultury łużyckiej do dzisiaj nie wiadomo. Na pewno byli to Indoeuropejczycy, ale na ile oni byli spokrewnieni ze Słowianami jest trudno powiedzieć. Na pewno sąsiadowali przynajmniej z nami od wschodu, więc być może jakoś spokrewnieni byli. Więc żeby to było jasne, nie mam tu na myśli husarii na dinozaurach. Jak nazywał się ten organizm państwowy, który walczył? Nie mamy pojęcia, ponieważ te nazwy nie przetrwały. Natomiast pewnym jest, i to nie ulega żadnej wątpliwości, tutaj żaden historyk czy archeolog nie jest w stanie zaprzeczyć temu twierdzeniu, że skoro znaleziono kilkanaście tysięcy kości ludzkich, z czego zidentyfikowano prawie 1000 wojowników, to oczywistym jest, że tych martwych ciał na polu bitwy musiało być znacznie więcej. Może nawet 5 razy więcej. Przecież nie każdy szkielet, nie każdy trup pozostawiony na polu bitwy przetrwał do naszych czasów. To jest oczywiste, że wiadomo, sprzyjające warunki bagien do Łęży zakonserwowały wiele z tych ciał, lecz na pewno większość z nich nie przetrwała w ogóle do naszych czasów. Wystarczy chociażby wziąć pod uwagę te ciała, które zostały zgodnie z ówcześnie panującym obrządkiem pogrzebowym spalone po śmierci. Albo te ciała, które zostały zjedzone przez wilki, które na pewno grasowały tam przez wiele dni po bitwie. Więc skala tej bitwy musiała być naprawdę bardzo duża. Załóżmy, że poległo tam nie 1000, tak jak wskazuje ilość szkieletów, a 4000 wojowników. Skoro poległo tam 4000 wojowników, to znaczy, że jedna z armii musiała liczyć przynajmniej 5000 i druga przynajmniej 5000. Dwie 5000 armie, z których jedna przegrała, straciła, dajmy na to, 3500 wojowników, druga 500 i uciekli. 5000 armie we wczesnej epoce brązu w Europie to jest coś niebywałego. To są tak kolosalne siły przy, tak jak wspomniałem, niewielkiej gęstości zaludnienia, że to zupełnie zmienia sposób patrzenia na społeczności epoki brązu w Europie. To przede wszystkim oznacza, że musiała być jakaś bardzo silna władza centralna, która jednoczyła tak ogromne masy ludzi do tak dużego przedsięwzięcia militarnego. Wyżywienie, uzbrojenie, zorganizowanie 5000 wojowników w tamtych realiach jest rzeczą niebywałą. 5000 wojowników to jest dużo, nawet jak na realia średniowieczne. Wiele średniowiecznych, bardzo ważnych bitew miało często mniej niż 10 000 wojowników po obu stronach walczących. Więc ta bitwa jak na tamte czasy była naprawdę kolosalna. Ale tak jak mówię, żeby taka bitwa miała miejsce, to muszą być organizmy państwowe, które są w stanie zorganizować tak duże siły militarne. Więc zarówno po stronie germańskiej musimy mieć już jakieś protopaństwo, czy to na przykład królestwo, powiedzmy, Wielkiej Germanii, czy to jakąś konfederację plemion germańskich mieszkających w Skandynawii, Danii, czy później w północnych Niemczech, to naprawdę musiało być zbieranina wojowników z dużego obszaru, żeby zebrać tak dużą ilość i stanąć w jednym miejscu. Z drugiej strony tak samo, to musiałaby być przynajmniej masa wojowników z całego obszaru ówczesnej Polski, a tak jak badania genetyczne pokazują, byli tam też wojownicy z daleka, więc
duże siły zbrojne, które przybyły tutaj na wezwanie czyjeś. I musiał być jakiś władca, który wezwał sojuszników z południa po to, żeby walczyli razem z nim. Skoro był jakiś władca, to prawdopodobnie była jakaś dynastia, ponieważ to nie była wyprawa na tydzień. Ci ludzie prawdopodobnie pierw musiał pójść poseł miesiącami, potem ci zbierali się, przyszli tutaj. Musieli mieć jakiś interes polityczny w tym, żeby przybywać tutaj. W takim razie starożytni Grecy musieli mieć jakieś sojusze na naszych terenach, które były w XIII wieku przed naszą erą. Należy też wziąć pod uwagę, że ludzie z południowej Europy w badaniach genetycznych to niekoniecznie są starożytni Grecy. To mogli być mieszkańcy Italii, mogli też być mieszkańcy Bałkanów. Pewnie widzicie teraz, jak ja się bardzo uśmiecham mówiąc to, bo to są rzeczy nieprawdopodobne. To są rzeczy, które zupełnie zmieniają nasze rozumienie tej starożytnej historii, naszych ziem również. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak to wyglądało naprawdę. To są tylko hipotezy, ale wyciągam też logiczne wnioski z tego, co tutaj znajdujemy nad Dołężą. Bo skoro mamy tak wielkie ilości broni i trupów, to oznaczało wielką konfrontację zbrojną, do której tutaj doszło. To nie mogło być tak, że na przykład kultura łużycka to byli jacyś wieśniacy porzucani po różnych wioskach, bez władzy centralnej, tam powiedzmy kilka wiosek może rządziło się razem. To musiało być jakiś jeden spójny organizm polityczny, który tym wszystkim zarządzał, bo inaczej do takich militarnych wyczynów nie byłoby w stanie dojść. Dlatego też bardzo dalekie od prawdy jest mówienie, że to była bitwa jakichś dwóch plemion nieznanych nikomu, które przypadkiem natknęły się na siebie nad Dołężą i zaczęły walczyć i doszło do masakry. Tak na pewno nie było, ponieważ żadne plemię w tamtych czasach nie byłoby w stanie wystawić 5000 wojowników, około powiedzmy. Więc to musiała być szersza myśl polityczna, która tam stanęła. Jest też jeszcze inna hipoteza, którą pewien niemiecki archeolog wysnuł, główny badacz notabene rzeki Dołęży i tej bitwy. Otóż on, może żeby zabłysnąć, żeby zaszokować społeczność naukową, powiedział, że tam do żadnej bitwy tak naprawdę nie doszło. Tam doszło do napadu na karawanę kupiecką. Jak wielka musiałaby to być karawana, żeby zostało po niej prawie 1000 zabitych ludzi. Co więcej, on motywuje to tym, że jest tylko 5 szkieletów końskich, więc to nie była armia konnych wojowników, tylko piesi ludzie. Co więcej, analiza kości wskazuje, że ci ludzie nie mają bardzo mocno rozbudowanych górnych części ciała, a raczej dolne. Skoro mają lepiej rozbudowane dolne części ciała, to znaczy, że są raczej przywykli do tego, żeby nosić ciężary na swoich plecach. I przez to on wnioskuje, że to byli raczej jacyś ludzie, którzy podążali z towarami, czyli jacyś spracowani rolnicy, którzy przenosili swoje towary i tam zostali napadnięci i takie są szkielety. Tak samo mówi o kilku kobietach oraz dzieciach, które znaleziono na pobojowisku, więc to jego zdaniem też świadczy o tym, że to nie mogła być wielka bitwa wojowników, ponieważ po co kobiety szłyby na bitwę? Moim zdaniem to, że jest tam kilka kobiet wśród tych szkieletów i nawet dzieci, w ogóle nie przeczy temu, że to była wielka bitwa, ponieważ te kobiety wcale nie oznacza, że tam były jako rodziny tych wojowników. To mogły być chociażby medyczki, czyli jakieś wiedźmy, szamanki, które zajmowały się leczeniem wojowników. To mogły też być jakieś czarodziejki, które wspierały tych wojowników swoją magią. Oczywiście magią taką, jak wtedy ona występowała. Takie kobiety zajmujące się magią w całej kulturze indoeuropejskiej występowały i na pewno przy tak dużej sile zbrojnej mogły również z taką armią podążać, żeby wspierać ją swoimi czarami, w cudzysłowie oczywiście rzecz biorąc. Więc to wcale nie przeczy. Szczerze powiedziawszy, bardzo zastanawiająca jest tak naprawdę ta mała ilość koni, które tam zostały znalezione. Tak czy inaczej, podzieliłem się z Wami informacjami, które zebrałem na temat bitwy nad Dołężą. Tak naprawdę jest to bitwa okryta wielką tajemnicą. Być może nigdy nie dojdziemy, kto i po co wyprawił się tam na północ, żeby walczyć z tymi Germanami.
Natomiast ja na koniec wysnuję jeszcze pewne wnioski z tej broni, którą znaleziono na polu bitwy. Otóż mamy tu zarówno prymitywne, kamienne topory oraz groty do strzał, a także szczyt technologiczny tamtych czasów, czyli piękne brązowe miecze i brązowe, bardzo dobrze wykonane włócznie oraz topory. Moim zdaniem na pewno broń kamienną nie przytargali przybysze z dalekich stron. Ciężko wyobrazić sobie, że król łużycki, że tak powiem, wracając do tej mojej wcześniejszej hipotezy, wezwał 100 najemnych wojowników z południa. Byli to elitarni pałkarze, którzy po prostu przebyli tysiące kilometrów, żeby stanąć do walki. Moim zdaniem ta broń wysokiej jakości należała do ludzi, którzy przybyli z daleka na to pole bitwy. Natomiast ta bardziej prymitywna, kamienna należała raczej do tych lokalnych wojowników, prawdopodobnie germańskich, którzy tam walczyli. I to też moim zdaniem pokazuje, że zdecydowanie zwycięska była strona najeźdźców, jeżeli mówimy o tym, że był to najazd z południa, lub obrońców, jeżeli mówimy o tym, że tutaj kultura łużycka, dajmy na to, broniła się przed Germanami. Tak czy inaczej, ta bitwa moim zdaniem zahamowała pierwszą falę germańskiej ekspansji. Badania archeologiczne też zdają się potwierdzać to, bo w tym XIII wieku nie rozpowszechnia się dalej na południe ta kultura germańska, nordyjską wtedy zwana. Ona zatrzymuje się i dopiero parę wieków później nabiera kolejnego impetu i zaczyna swoją ekspansję dalej na południe, więc z tego punktu widzenia być może jest to niezwykle ważna, z punktem zwrotnym będąca bitwa w dziejach Europy, ale tego tak naprawdę do końca nie wiemy, bo oczywiście wszystko tutaj jest mrokiem dziejów owiane. Bardzo mnie ciekawi, jakie są Wasze hipotezy na ten temat, ponieważ pewnie słuchając tego i mając swoje przemyślenia, też macie pomysł, jak można by rozgryźć tą wielką zagadkę. Piszcie w komentarzach, bardzo chętnie poczytam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, gdzie dalej będziemy zajmować się starożytną historią Europy.